Siemano, ten filmik będzie takim odświeżeniem pierwszego odcinka i powiem w nim, jaki ekwipunek warto kupić, w jakiej kolejności, a także wymienię te itemy, z których zakupem raczej bym się nie śpieszył, gdy nie mamy jeszcze jakiegoś bardziej przydatnego EQ. Zaczniemy sobie standardowo od broni i zrobiłem tabelkę, która zawiera bronie best in slot z danego żywiołu, które są najłatwiej dostępne, czyli z wyjątkiem na przykład rzadkich i drogich Eldritch itemów, które nie są jakieś niezbędne na tym levelu, od którego można je nosić. Tabelka ukazuje średni koszt broni ze wszystkich 6 żywiołów na serwerze Celesta i na pierwszy rzut oka widać, że zakup wszystkich mieczów wyniesie nas zdecydowanie najwięcej, głównie oczywiście ze względu na drogi Soul Shredder, który ponad dwukrotnie przebija ceną wszystkie klaby łącznie. Oczywiście po drodze mamy jeszcze Winterblade i Naga Sword, ale chciałem wam od razu zobrazować, ile kosztują te najdroższe bronie z lodu, bo jednak ten żywioł robi robotę, ponieważ moby na takich spotach jak Summer Elfy, Roche, WZ8 czy Fire Lipka są podatne na lód, a na innych spotach neutralnych na lód także używa się soulowej broni z lodu, ponieważ w przypadku Sworda i Axa dosyć, że mają one plus 47 ataku z lodu, to jeszcze mają ten dodatkowy damage skryta o 10%. Czyli jak mamy na przykład trzeci poziom imbu w zwykłej broni, to ten extra crit damage wynosi 50%, a w Soul Shredderze, Soul Eaterze czy Soul Maimerze ten extra damage wynosi 60%. Czyli jak widać, lodowa broń soulowa typu Club nie ma tego bonusu, do tego ma jeden ataku mniej, ale za to jest jednoręczna, więc można z nim biegać na przykład z Falcon Shieldem, dzięki czemu na przykład na Fire Lipce będzie łatwiej bloczyć klaty na niższym levelu. Jednocześnie nasz damage będzie większy niż z jednoręcznym Naga Swordem, ale i tak spoko, że go dodali, bo wcześniej alternatywą był jedynie Winterblade, który odstawał od Cobra Axa o 4 ataku z lodu, a teraz to się wyrównało. Natomiast swordy nadal odstają w żywiole energii, bo dosyć, że dostępny jest tylko Gnome Sword, który ma tylko 42 ataku. To nie ma to żadnej dwuręki, jak to w przypadku Cluba i Axa, także sądzę, że w najbliższych update'ach powinniśmy się spodziewać jakiejś dwuręki w Swordzie, która będzie miała powiedzmy 45 ataku z energii. Warto jeszcze zadać pytanie, dlaczego w ogóle Cluby są tak tanie. Wydaje mi się, że głównie ze względu na to, co powiedziałem wyżej odnośnie żywiołu lodu, czyli to, że Swordy i Axy mają bardzo mocne bronie w tym żywiole, a do tego na starych serwerach jest chyba mniej użytkowników klubów i co za tym idzie, jest też mniej chętnych, żeby te bronie kupować. Natomiast jeżeli gracie casualowo, nie nastawiacie się na jakieś niesamowite cyferki, to bierzcie taki typ broni, który wam się podoba, bo po pierwsze, jak na przykład gracie w teamie, to te różnice w ataku z danej broni nie są wtedy aż tak istotne, a po drugie, jak wybieracie kluby, to na starym serwerze będą one dużo tańsze od pozostałych dwóch typów broni. Co do Eldritch Weaponów, to nie są one aż tak potrzebne, żeby się nimi prędko interesować, bo na przykład ten Eldritch Great Axe to faktycznie jest najmocniejszym fizykiem, jeśli chodzi o aksy. Natomiast gdzie będziecie z tej fizyki korzystać? Może na jakimś bossie, może na niszowym respie? Dopóki nie mamy innych istotnych itemów, to lepiej nosić jego zamiennik, a jeśli chodzi o Eldritch Sworda i Cluba, to nie ma aż tak istotnych spotów słabych na ogień, które można z nich bić na 270 levelu. No owszem, są karniwory albo Winter Elfy, ale czy warto wydawać tyle kasy, żeby pobić takie miejscówki przez kilkanaście leveli? Moim zdaniem nie. Ja sam też tej broni jeszcze nie mam, a poużywać planuję dopiero jak ją wylocę. Z Eldritch EQ już bardziej interesuje mnie tarcza, która ma spory damage reflection. Co jeszcze mogę powiedzieć o broniach, to to, że powinniśmy jak najszybciej zdobyć bronię ze wszystkich żywiołów, może w najdalszej kolejności z żywiołu śmierci, przynajmniej jeśli mowa o Swordzie i Axie, bo ten żywioł będzie niezbędny głównie na Sfinksach, gdzie solo zrobimy bardzo dobre cyferki, a tak w Team Huncie zawsze znajdziemy zamiennik z innego żywiołu. Ktoś jeszcze pytał, czy warto kupować Naga Sworda, zanim zdobędziemy Soul Shreddera. Moim zdaniem, jeśli jest dostępny za rozsądną cenę, to jak najbardziej. W końcu jest wyraźnie lepszy od Wintera. A jak już kupimy Shreddera, to tego Naga Sworda pewnie jeszcze za w miarę dobrą cenę sprzedamy. To tyle odnośnie broni i przechodzimy do helmetów. Podstawa od 8 levela to Zao Helmet, dlatego że ma 5% odporności od fizyka, jest tani i łatwo dostępny. Ewentualnie można pobawić się w Dwarven Helmet albo Demon Helmet, ponieważ w obu z nich oprócz możliwości zrobienia imbu na manę mamy jeszcze dodatkowy slot na plus 4 skilla.
Zmieniamy go na 230 levelu na Terra Helmet, który ma wbudowane 5% odporności na ziemię, a także plus 2 skilla. Na 270 możemy go zamienić na Cobra Hooda, który daje 1 skilla, ale ma 2 sloty, więc gdy wrzucimy tutaj imbu na przykład na Sworda, to wtedy daje on tego skilla o 3 więcej niż Terra Helmet. Ja w sumie prawie w ogóle nie zakładam Cobra Hooda, ale to dlatego, że tierowałem Terra Helmet. Także tutaj macie wybór. Moim zdaniem, jeśli nie bawicie się w tiery, to lepiej nosić Cobra Hooda, no chyba, że to jego chcecie stierować, ale to będzie jeszcze droższa zabawa. I to jest taka podstawa, bo jeśli chodzi o Coifa, to warto go kupić dopiero gdy chcemy bić takie respy jak Summer Elfy, czy przede wszystkim Fire Lipka, gdzie najbardziej wykorzystamy jego potencjał. Tak samo WZ8 na wysokim levelu. W Coifie oprócz imbu na skilla można także włożyć drugi poziom M-levela, który daje nam właśnie 2 M-levele, dzięki czemu też będziemy trochę lepiej się leczyć. A Spirit Horn Helmet to już bardzo duży wydatek i oddaje on przede wszystkim na takich respach jak Energy Lipka czy Krater na Soulwarze. Teraz armory i tu zaczynamy sobie od MPA, potem od 120 to Prismatic Armor, w którym biegamy do 200 levela, kiedy to kupujemy Ornate Chestplate. I teraz pytanie, czy dalej kupować Lion Plate'a czy Falcona? To zależy co chcemy bić, bo jeśli są to spoty, gdzie raczej dostajemy dużo obrażeń fizycznych, to te 6% różnicy między tymi armorami robi dużą różnicę i od razu to widać na takich respach jak Roche albo InQDT. I od 400, gdy mamy bardzo dużo kasy, to dostępny jest Spirit Horn Armor i od tego czasu Lion Plate nie będzie nam już potrzebny. Ale Falcon Plate'a czy Ornate'a należy sobie zostawić na jakieś inne respy, które wymagają innego imbuingu z odpornością na żywioł. Kiedyś wiedziałem, że niektórzy kupowali na przykład kilka chestplate'ów i w każdego ładowali inne imbu. Można też mieć przy sobie jeden armor z tych dostępnych za silver tokeny, bo dają one plus 4 skilla, ale nie można w nie włożyć imbu, więc jest on dobry jako taki armor do biegania po mapie albo do bicia mniej wymagających bossów. Nogawice to na początku Zao Legi, które na 185 wymieniamy na Ornate Legi. Wcześniej jeszcze mamy Exotic Legi, ale są drogie i raczej słabo dostępne, więc lepiej poczekać na Ornate, a na 225 kupujemy Fabu Legi. Od 270 możemy nosić tańszą wersję Griefsów, czyli niejakie Stitched Mutant Hide Legs, o których właśnie teraz się dowiedziałem i widzę, że u mnie nie ma ich nawet na markecie, także musicie sobie pokalkulować, czy kupić je, czy od razu Falcon Griefsy. Teraz tarcze i oczywiście jak bijemy jakieś respy solo z dwuręki, to na co dzień raczej nie będziemy z niej korzystać, ale przydadzą się one na tych bardziej wymagających spotach, bo mają jakieś odporności na fizyka. I do tego można w nie włożyć jakieś imbu na żywioły. Ja jak gram solo, to z tarczy korzystam głównie na Sfinksach, bo po pierwsze soulowa broń ze śmierci, która działa na nie najlepiej, jest jednoręczna, co daje możliwość założenia tarczy i tam korzystam z Gnome Shielda, bo ma wbudowaną odporność na energię i dodaję w nią jeszcze imbu na Holy. A drugą tarczą, którą noszę najczęściej jest Lion Shield, ponieważ jest relatywnie niedroga, a bardzo przydatna na spotach, które biją z ziemi. I ja jako użytkownik Swordów, jak już to częściej zakładam ją niż Falcon Shielda, bo oczywiście te spoty, które biją z ognia, to ja je biję z lodowej broni, która jest dwuręczna. Także Falcon Shield polecam głównie użytkownikom klubów, no chyba, że korzystacie z Naga Sworda, to wówczas Falcon Shield też spoko. Soul Bastiona nie mam i póki nie skompletuję Spirit Horn itemów, to na pewno nie mam zamiaru go kupować, ale i tak jak już będę myślał o nowej tarczy, to najbardziej interesuje mnie Eldritch Shield, ponieważ ma on bardzo duży damage reflection, który na takich Sfinksach solo myślę, że może oddać. A jak ta funkcja działa, to mówiłem o tym w 11 odcinku. Co do tarcz takich jak Shield of Corruption czy Ectoplasmic Shield, to jedyny przypadek, gdy korzystam z tej pierwszej, to gdy biję jakiegoś mało wymagającego bossa, którego lepiej bić z żywiołu, którego broń jest jednoręczna, jak na przykład na tym bossie na goldach. A niższe levele powinny nosić MMS-kę, a potem Ornate Shielda. Prismatic też ok, ale jak coś to nie ma on imbu slota. Przechodzimy do butów i tu na początek Steel Bootsy. Na 70 levelu kupujemy Guardiany, a na 150 Death Calcei, które można nosić tak naprawdę aż do zakupu Soulwalkersów na 400+. Ale w pierwszej kolejności na 400 będziemy myśleć o soulowych broniach, także z tymi butami to na spokojnie. Co do Cobra Bootsów, to dają one praktycznie tyle samo co Calcei, a są o wiele droższe i trudniej dostępne, szczególnie teraz, gdy znerfili Gafira, także o nich bym w ogóle nie myślał.
tamtym roku dodali jeszcze Frost Flower Bootsy, ale nimi interesowałbym się tylko, gdy chcemy dłużej pobić na przykład lodową bibliotekę. Na koniec najważniejsze dodatki typu amulety i pierścienie. Tutaj wyróżniłbym następujące, czyli plazma ringi i kolary, których zawsze powinniśmy mieć przynajmniej po 4, jeśli mowa o 2-godzinnym huncie. Do tego jakiś backpack sword ringów, bo są bardzo tanie. Tak do przebiegania to Foxtail amulet, a jak coś bije nas mocno z fizyki, to można nosić Werewolf, którego jednak trzeba ładować co godzinę. Jeszcze lepszy pod fizykę jest Turtle amulet, ale on daje mniej skilla niż kolary i jest bardzo drogi, jednak daje on aż 15% odporności na lód, więc taki idealny amulet na Ice Lipkę. Także za tę cenę lepiej kupić Koifa i bić bardziej opłacalną Fire Lipkę. I najważniejszy i jednocześnie najdroższy item z dodatków to Spirit Horn Ring, który jest świetnym połączeniem plazma oraz Prismatic Ringa, a do tego posiada 4% odporności na aż 4 żywioły. Także ze Spirit Horn itemów warto rozważyć, czy nie lepiej kupić najpierw tego ringa przed armorem. Oprócz tych rzeczy są jeszcze takie dodatki jak na przykład Bone Fiddle i je także należy wszystkie posiadać. Na koniec chciałem podziękować wszystkim, którzy do tej pory zarejestrowali się z mojego reflinka. Łącznie dzięki Wam mam dodatkowe 127 punktów lojalki i jeszcze do końca czerwca oferta trwa, więc jeśli zarejestrujecie się i kupicie paka, to dostajecie ode mnie to, co mówiłem w filmiku dla powracających do gry. Dzięki za uwagę, jak się przydało to łapka i zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Do usłyszenia.